Siemanko, witam Was ponownie na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj przygotowałem dla Was kilka sztuk Psalmopeus irminia. Będzie to nieduża samica, mała samiczka, samiec, który pokazał dopiero wylinkę temu kolory jakiś tydzień temu i dorosły samiec, który już był dopuszczany. I tak jak już pewnie wiecie z poprzednich filmów, czekam na odbiór małych L1 Psalmopeus irminia. Zaglądałem do nich dzisiaj. N2, czyli nimfy 2, robią się już powoli coraz bardziej ciemne, czyli myślę, że jeszcze z tydzień i będą gotowe do odbioru. Nie mam pojęcia, ile tam jest sztuk, strasznie się jaram, ale każda ilość będzie dla mnie naprawdę mega super prezentem na święta, bo niedługo one się zbliżają. Tak czy inaczej, za chwilę przeniesiemy się na zbliżenie. Będziecie lepiej to widzieć, będziecie mogli sobie porównać, jak wyglądają samice oraz dorosłe samce. Mam też dużo większe samice, ale jedna jest dopuszczana, a druga siedzi właśnie z małymi, dlatego nie będę jej wyciągał. Trochę Wam opowiem o tym pająku i mam nadzieję, że to chociaż trochę przekona Was do skoczenia poziom wyżej z tych naziemnych do tych bardziej nadrzewnych, szybkich pająków, które są mało jadowite. Zapraszam, bang! Teraz kilka szybkich informacji na temat tego ptasznika. Samice dorastają do 5,5 cm ciała i około 15-17 z rozpiętość odnóży. Samce osiągają maksymalnie 4,5, głównym ich kolorem jest czerń. Tak jak widać, jest to aksamitna czerń z tymi pomarańczowymi płomieniami na nogach. Jest to mój ulubiony ptasznik, bardzo cieszę się z jego rozmnożenia. Więcej informacji to długość życia samicy wynosi nawet kilkanaście lat, a w naturalnym środowisku zamieszkuje tereny Wenezueli, w Ameryce Południowej, buduje gniazda u pni drzew, w lasach tropikalnych. Jeżeli chodzi o Psalmopeus irminia, to znalazłem informację w internecie, że ten pająk nie jest agresywny, co jest troszeczkę chyba nieprawdą, ponieważ te pająki lubią się stawiać i pomimo tego, że mają słaby jad, to potrafią naprawdę czasami wystraszyć początkującego hodowcę. Oczywiście terrarium dla tego ptasznika powinno mieć wymiary jak dla nadrzewnego, czyli takie 20, 20, 40, 30, coś koło tego. Temperaturę, jaką trzeba utrzymać dla tego pająka, jest to 25-28 w ciągu dnia, ze spadkami w nocy do 20 stopni. Wilgotność powinna być utrzymywana na poziomie 70-75, czyli po prostu spryskujemy co jakiś czas dość obficie jeden róg terrarium. Ok, to przejdźmy teraz do samca, który niedawno zaczął pokazywać swoje właściwe kolory, czyli wylinkę temu, to było jakieś tydzień temu. A tutaj macie już dorosłego samca, właśnie zauważyłem, że wyrosły mu haki i zaczął pokazywać swoje szare kolory. Rośnie z niego piękny komar. Tak są potocznie nazywane te pająki, czyli samce Psalmopeus irminia. Bardzo się cieszę, bo jednego samca mam, drugi się też na pewno przyda, nie będę go sprzedawał. Zresztą też ma swój urok, naprawdę, robi się coraz bardziej puchaty, samice nie są takie i niech mu się wiedzie jak najlepiej. Zaraz Wam pokażę trochę większą samicę od poprzedniej, choć będzie chyba takich rozmiarów jak ten samiec. Dawno do niej nie zaglądałem, wiem tylko, że przeszła wylinkę, więc myślę, że te kolory będą naprawdę jaskrawe i będziecie mogli sobie zobaczyć te piękne pomarańczowe kolory. Podobno te pająki nie są agresywne, tak jak mówiłem wcześniej, ale z tego co już wiem, to są agresywne i naprawdę potrafią przysporzyć małych kłopotów osobom początkującym. O, gdzie uciekasz, maluchu? Skończyło się chyba nagrywanie, spróbuję go przekręcić. Boję się, że on mi zaraz się teleportuje. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale troszeczkę go podenerwuję. O, jak widzicie, jednak te pająki lubią się stawiać. Już go nie będę denerwował, ale pokazuje helicery, czyli jest naprawdę zły, podleję mu trochę wodą i zostawię go jeszcze na jakiś tydzień, dopiero go nakarmię. Choć tak naprawdę widzę, że już te helicery mu stwardniały, ale jeszcze dam mu spokój. Dobra, wskakuj, maluszku. Jeszcze zapomniałem o tym wspomnieć, ale te pająki bardzo dużo pajęczynują, co jest naprawdę miłe do oglądania i przyjemne dla oka. Ok, schował się już do swojego gniazda.
Jak widzicie, pojemnik jest cały w pajęczynie. Tutaj sobie zrobił hamaczek, żeby móc przejść wylinkę. Wylinka właśnie leżała w tym miejscu. Ok, to przechodzimy do tej większej samicy. Tutaj macie już całkiem nieźle wyrośniętą samiczkę. Nie jest jeszcze dorosła, ale myślę, że te kolory, o których wam mówiłem wcześniej, widać idealnie. Żeby ją ustawić tutaj zajęło mi to jakieś 7-8 minut. Nie skakała jak ta malutka, ale bardzo chciała wracać do gniazda. Nawet wiecie co? Spróbuję ją dla was nakarmić, może będzie chciała zjeść. Łap malutka. Pięknie. Nie, chyba nie będzie chciała dla nas tańczyć, dlatego że jest zestresowana tym, co się dzieje, że została wyciągnięta z gniazda. Dam jej jeszcze wylinkę i myślę, że będę ją dopuszczać. Cudowny pająk, naprawdę jaram się totalnie. Pamiętam, jak go zobaczyłem pierwszy raz, chciałem go mieć i udało mi się zdobyć malucha, a swoją drogą L1 jeszcze bardzo różnią się od dorosłych, ponieważ mają zamiast tych płomieni na nogach takie opaski pomarańczowe, jasno-żółte. Pokażę wam, gdy będę odbierał maluchy od swojej samicy, a na razie możecie podziwiać ten duży okaz. Spójrzcie tylko na te płomienie. Cudowne nogi, naprawdę. Bliżej już niestety nie będzie, ale mam nadzieję, że tyle wam na razie wystarczy. Póki co sprzęt mi na więcej nie pozwala, ale no cóż, robię to co mogę i robię to właśnie dla was, żebyście mogli podziwiać razem ze mną te piękne zwierzęta. Ok, ja ją powoli teraz zagonię do gniazda i pokażę wam dorosłego samca. Otworzyłem braplast i jak widzicie jest tutaj pojemnik, ponieważ zostawiłem go, gdy próbowałem łapać tego samca po ostatniej ucieczce, gdy go dopuszczałem. Po prostu złapałem go w to, włożyłem i zamknąłem braplast. Dobra, żeby on teraz tylko bardzo nie próbował uciekać, trochę go przekręcę i wam zbliżę. Jak widać, te płomienie na ich nogach pozostają, ale całe ubarwienie się zmienia na takie bardziej puszyste i szare. Czyli tak wygląda trochę jak komar. Nie chcę go za bardzo denerwować, ale spróbuję, może nigdzie daleko nie wyleci. Nie, jest naprawdę bardzo spokojny. O! Dobra, spróbuję go nakarmić. Może będzie chciał zjeść. Dam mu jakiegoś naprawdę dużego karaczana. No, maluchu. Drugie podejście. On go pewnie, ja go zostawię i on go pewnie złapie za jakiś czas. Może jest po prostu zestresowany tym, co się dzieje. Jeszcze ostatni rzut. Różnica jest naprawdę kolosalna między samicami a samcami. Gdy zobaczyłem dorosłego samca, to doszedłem do wniosku, że na zdjęciach wygląda gorzej niż wygląda na żywo, ponieważ też ma swój urok, gdyż jest taki naprawdę puszysty. Co mogę na koniec dodać? Polecam wam tego pająka jako pierwszego, szybkiego i poniekąd agresywnego, nadrzewnego. Jest to super przygoda obcować z nimi, możecie się dużo nauczyć, dostosować się do tych bardziej jadowitych i równie szybkich, co Psalmopeus. Mam nadzieję, że chociaż trochę was przekonałem do wyboru tego pająka, bo są jeszcze inne Psalmopeusy,
które posiadam i kiedyś nakręcę o nich film, ale na razie skupiamy się tylko na tym. Na sam koniec chciałem Wam bardzo podziękować za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i dla tych, którzy jeszcze nie subskrybują, subskrypcję. Jeżeli Wam się nie podobał, napiszcie komentarz niżej, będę wiedział, co zmienić. Jeszcze taka krótka informacja, jeżeli nie widzieliście kanału DJ-a Arachno i jego ptaszniki, zajrzyjcie tam, link będziecie mieli poniżej. Chwilę rozmawiałem z Bartkiem, jest to super człowiek, bardzo pozytywna postać, jego filmy ogląda się naprawdę z przyjemnością. A także chciałem pozdrowić całą ekipę z Profile Software, jesteście bossy. Dzięki wielkie za każdego subika. Mam nadzieję, że czekacie na nowe produkcje, która będzie dedykowana specjalnie dla Was. Będzie to odbieranie maluchów Psalmopeus irminia oraz liczenie ich. Sam jestem ciekawy, ile ich wyjdzie. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba. I to chyba na tyle. Trzymajcie się, pozdro.